Ktoś mógłby zadać pytanie, gdzie Bhagavad Gita poleca tego rodzaju śpiewanie i tańczenie. Ale znajdziemy. W 9 rozdziale, zatytułowanym Wiedza najbardziej poufna, jest werset. In the 9th chapter, the most common literal knowledge, text number 14. W rozdziale 9, zatytułowanym Wiedza najbardziej poufna, jest tekst 14. Well, we should do 13 and 14. Przeczytamy 13 i 14. Text number 13. Mahatmanastamam parta Daivin prakritim ashvitaha Vajantayanaya manaso Natva bhuta dimavyaya. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada. So, Krishna is speaking. He says to Arjuna, O son of Pita, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Tłumaczenie wersetu. O synu Prity, wielkie, nieulegające złudzeniu dusze, chronione są przez boską naturę. Znając mnie jako najwyższą osobę Boga, pierwotnego i nieograniczonego, całkowicie angażują się w służbę oddania. Report. In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. And how is that affected? This is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, at once becomes free from the control of material nature. Werset ten wyraźnie określa Mahatmę. Pierwszą charakterystyczną cechą Mahatmy jest to, że już usytuowany jest w boskiej naturze. Nie podlega kontroli natury materialnej. W jaki sposób to osiąga? Tłumaczy to rozdział 7. Kto podporządkowuje się najwyższej osobie Boga, Śri Krysznie, od razu uwalnia się spod kontroli natury materialnej. That is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Taki jest warunek. Spod kontroli natury materialnej można uwolnić się jedynie przez podporządkowanie swojej duszy najwyższej osobie Boga. Taka jest wstępna recepta. Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Daivi Prakriti, divine nature. So when one is promoted in that way, by surrendering unto the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of a great soul, Mahatma. Jak tylko żywa istota, będąca marginalną energią Pana, uwalnia się spod kontroli natury materialnej, zaczyna podlegać kierownictwu natury duchowej. To przewodnictwo natury duchowej nazywa się Deivi Prakriti, czyli naturą boską. Jeśli więc ktoś zostaje w ten sposób promowany poprzez podporządkowanie się najwyższej osobie Boga, zostaje on wielką duszą, Mahatmą. So one interesting point here is that in either case, if we surrender or don't surrender, we're under the, you can say, control of the Lord. Możemy tutaj zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, że bez względu na to, czy podporządkujemy się, czy się nie podporządkujemy najwyższemu Panu, tak czy inaczej jesteśmy pod Jego kontrolą. In other words, we're not really independent. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy niezależni. Because God is fully independent. We have a little independence, but it really only consists of turning to God or turning away from God. Bóg jest w pełni niezależny. My mamy malutką niezależność. I nasza niezależność tak naprawdę jedynie zawęża się do tego, że możemy się albo do Niego zwrócić, albo od Niego odwrócić. As soon as we turn away from God, then according to our karma, according to our destiny, we are sometimes a prince, sometimes a pauper. This is going on. Jeśli tylko odwracamy się od Boga, to wtedy wszystko dzieje się zgodnie z naszą karmą, z naszym przeznaczeniem. Kręcimy się czasami będąc królem, a czasami żebrakiem. We think we can somehow get a position here in the material world where we'll be satisfied, but it's impossible. Myślimy, że czasami możemy znaleźć jakąś pozycję, gdzie w tym świecie znajdziemy satysfakcję,
ale to jest niemożliwe. Material nature is meant to be problematic. Materialna natura jest stworzona po to, żeby sprawiać problemy. So that we can wake up to the reality that this is not our real home. Żebyśmy obudzili się do rzeczywistości, że to nie jest nasz prawdziwy Our dom. constitutional position is Satchitananda, full of knowledge, eternity and bliss. Naszą konstytucjonalną pozycją jest Sat Chit Ananda, wieczność, pełnia wiedzy i pełnia szczęścia. But here in the material world, every one of us is subjected to Asat, Ananda, and how do you say? Nirnanda, and what's the next one? Lack of knowledge. A tutaj w materialnym świecie podlegamy dokładnie odwrotnością tego. Nie mamy wieczności, jesteśmy pozbawieni prawdziwego szczęścia i wiedzy. Because we're eternal, but the body is temporary. Dlatego, że my jesteśmy wieczni, ale to ciało jest tymczasowe. We're by constitution full of knowledge, but we don't even know what's going on in our own body. We have no knowledge even how the food is being digested. Naszą konstytucją jest pełnia wiedzy, a teraz nawet nie wiemy, co dzieje się w naszym ciele, w jaki sposób pożywienie jest trawione i przyswajane. Our original position is always full of joy, anandamaya vyasat, but we're troubled by so many difficulties here in the material world. Naszą naturalną pozycją jest pełnia radości, ananda, a tutaj trapią nas wszelkie problemy materialnego świata. There are three main problems. I są trzy główne problemy. From our own body and mind, wynikające z naszego ciała i umysłu. We get a headache, we have indigestion, some about niestrawność, czy boli nas głowa, czy jakiś niepokój. From other living entities, czy zakłócenia od innych żywych istot. Everybody had that experience of being troubled by a mosquito or by some person. Wszyscy macie tego doświadczenie, jak kłopocze was, czy to komar, czy jakaś inna osoba. And we're also troubled by the nature. I również sprawia nam problemy sama natura. Too cold, too hot. Jest zbyt zimno albo zbyt gorąco. Tsunami. Trzęsienia ziemi czy tsunami. These things we can't avoid. They're programmed to be there. Nie możemy uniknąć tych rzeczy. One są tak zaprogramowane. So why would God program it like that? Because He wants to wake us up to the reality that this is not our real home and we should turn to Him. A dlaczego Bóg to tak stworzył? Dlatego, że chce nas obudzić do rzeczywistości, że to nie jest nasz prawdziwy dom, że powinniśmy się zwrócić do Niego i wrócić do domu. The Mahatma does not divert his attention to anything outside of Krishna because he knows perfectly well that Krishna is the original Supreme Person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops through association with other Mahatmas, pure devotees. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted to the two-armed form of Krishna. They are not attracted to any other feature of Krishna, nor are they concerned with any form of the demigods or of a human being. They meditate only upon Krishna and Krishna consciousness. They are always engaged in the unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. Mahatma nie poświęca swojej uwagi niczemu poza Kryszną, jako że wie on doskonale, że Kryszna jest pierwotną, najwyższą osobą, przyczyną wszystkich przyczyn. Nie ma on co do tego żadnych wątpliwości. Taki Mahatma, czyli wielka dusza, rozwija się przez obcowanie z innymi Mahatmami, czyli czystymi wielbicielami. Czystych wielbicieli nie przyciągają nawet inne formy Kryszny, takie jak na przykład czteroramienny Mahavishnu. Przyciągani są oni jedynie do dwurękiej postaci Kryszny. Nie interesują ich inne postacie Kryszny, ani żadna forma półboga czy istoty ludzkiej. Medytują jedynie o Krysznie w świadomości Kryszny. W tejże świadomości zawsze pełnią służbę oddania dla Pana, od której nic nie jest w stanie ich odciągnąć. So what are further qualifications or characteristics of the Mahatma? That's explained in the next verse. A jakie są dalsze kwalifikacje i cechy Mahatmy? Objaśnia to następny werset. Satatam kirtayanto mam yutantascha judavata namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upashate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Zawsze intonując o moich chwałach, czyniąc zdecydowany wysiłek, składając mi pokłony, wielkie dusze nieprzerwanie czczą mnie z oddaniem. Report, the Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man.
His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord, Sri Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one is to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His trinitarian qualities, and His uncommon pastimes. One is to glorify all these things. Therefore, Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. Nie można wyprodukować Mahatmy przez naznaczenie pieczęcią zwykłego człowieka. Jego cechy zostały tutaj opisane. Mahatma jest zawsze zajęty gloryfikowaniem najwyższego Pana Kryszny, osoby Boga. Nie jest zainteresowany niczym innym. Całkowicie oddaje się głoszeniu chwały Pana. Innymi słowy, nie jest on impersonalistą. Jeśli jest mowa o gloryfikacji, to gloryfikacja ta dotyczy najwyższego Pana, Jego świętego imienia, Jego wiecznej formy, Jego transcendentalnych cech i Jego niezwykłych rozrywek. Należy gloryfikować wszystkie te rzeczy. Zatem Mahatma jest przywiązany do najwyższej osoby Boga. So this is the real religion. Na tym polega prawdziwa religia. Lord Jesus was also preaching this. Tego samego nauczał Pan Jezus. We should love God with our whole heart, our whole soul, and our neighbor as ourselves. Powinniśmy kochać Boga całym swoim sercem, duszą i umysłem, a bliźniego swojego jak samych siebie. We should work for the pleasure of the Lord. Powinniśmy pracować dla przyjemności Pana and surrender to Him. I podporządkowywać się Jemu. Muhammad was also preaching that. Mohamed nauczał tego samego. So Bhagavad Gita is also preaching that. I tego samego naucza Bhagavad Gita. But the difference is, Krishna himself is speaking, not his son or servant. Różnica polega na tym, że tutaj Krishna mówi osobiście, nie jego sługa, czy jego reprezentant. Another difference is we're getting the knowledge, you can say immediately in the line of the succession, through His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada. I druga rzecz, że otrzymujemy jego nauki w sukcesji uczniów bezpośrednio pochodzących od niego poprzez osobę Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady. So our claim is that he's on a level with Muhammad and Christ. Więc my twierdzimy, że Prabhupada jest na poziomie takim jak Mohamed czy Jezus. Or even more advanced. Czy nawet jeszcze bardziej zaawansowany. Because what happened to Christ and Muhammad, they were preaching in a place where the people were so backward that Muhammad had to tell them, stop having sex with your mother. Dlatego, że co im się przydarzyło? Nauczali oni w takich krajach czy okolicznościach, gdzie ludzie byli tak zacofani. Jednym z pierwszych przykazań, jakie Mohamed musiał powiedzieć ludziom, żeby nie uprawiali seksu z własną matką. And the people that Christ was preaching to were so rascal that they crucified him. Ludzie, do których nauczał Jezus, byli takimi drańmi, że go ukrzyżowali. So Prabhupada, Śrila Prabhupada was able to establish his mission without any major hindrance. Śrila Prabhupada był w stanie ustanowić swoją misję bez żadnych większych przeciwności. Especially he was happy to present the literature, this Krishna conscious literature, which he worked so hard to translate. A szczególnie był szczęśliwy z tego, że był w stanie zaprezentować całą tę literaturę, nad którą to tak dużo i tak ciężko pracował. So everything is there favorable. Więc mamy wszystko, co korzystne. This movement will spread all over the world. If we came back 500 years from now, we'd see that Śrila Prabhupada would be the most famous person in the world. Ten ruch będzie się szerzył na całym świecie. Jeśli byśmy wrócili tutaj za 500 lat, to zobaczymy, że Śrila Prabhupada będzie najsławniejszą osobą na świecie. Because everything is, you can say, based on strong foundation. Dlatego, że wszystko opiera się na silnym fundamencie. There's no superior philosophy than this Bhagavad Gita. Nie ma filozofii wyższej od filozofii Bhagavad Gita. It explains the subject from every angle. Ona tłumaczy te zagadnienia ze wszystkich różnych punktów widzenia. Who am I? What is my nature? What is God? What is His nature? What is the material nature? Everything is explained. Kim jestem? Jaka jest natura mnie, jaźni? Kim jest Bóg? Jaka jest natura Boga? Czym jest materialna natura? Jak ona działa? So we can have religion without fanaticism or sentiment. Dzięki temu możemy mieć religię wolną od sentymentu czy fanatyzmu. Which is spoiling the name of religion in the world. A właśnie te rzeczy niszczą dobre imię religii na całym świecie. Where was I? We didn't finish the paragraph. We finished the paragraph. First paragraph. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as a Mahatma.
In the Bhagavad Gita, he is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service as described in the Śrīmad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion. Shravanam Kirtana Vishnu and Smaranam, remembering him also. Such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end the association of the Supreme Lord in any one of the 5 genital rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord, Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. Bhagavad Gita nie określa mianem Mahatmy tego, kto jest przywiązany do bezosobowej cechy Najwyższego Pana, do Brahmajyoti. Jest on opisany w inny sposób w następnym wersecie. Mahatma jest zawsze zaangażowany w różne czynności i służby oddania, opisane w Śrīmad Bhagavatam, takie jak słuchanie i intonowanie o Wisznu, a nie o jakimś półbogu czy istocie ludzkiej. To jest oddanie, Śravanam, Kirtanam, Wisznu i Smaranam, pamiętanie Go. Taki Mahatma posiada wielkie zdecydowanie, aby ostatecznie osiągnąć towarzystwo Najwyższego Pana w jednej z 5 transcendentalnych ras. Aby osiągnąć ten sukces, angażuje on wszelkie czyny umysłowe, cielesne i wokalne, wszystko w służbę dla Najwyższego Pana, Śri Kryszny. I to jest nazywane pełną świadomością Kryszny. So such pure devotional service, which is uninterrupted and unmotivated, the only motive is to please the Lord, may appear impossible because we don't have any example. Taka czysta służba oddania może nieprzerywana, niemotywowana, może wydawać się wręcz niemożliwa, dlatego że nie widzimy takiego przykładu. But we are fortunate to have the association of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada. And we were very skeptical in the beginning about how can anybody be at this level. Mieliśmy to wielkie szczęście, że mogliśmy spotkać Jego boską miłość Śrila Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada i na początku byliśmy bardzo sceptyczni, jak ktoś mógłby być na takim poziomie. But after associating and observing him, we became convinced that this person is doing everything for the pleasure of the Lord through the medium of his spiritual master. Ale obserwując go i obcując z nim, doszliśmy do tego przekonania, że tak, ta osoba robi wszystko dla przyjemności Najwyższego Pana poprzez medium swojego mistrza duchowego. So this is our firm faith that Prabhupada is at this most exalted position as a pure devotee of the Lord. I to jest naszą silną wiarą, że Śrila Prabhupada jest na tej wzniosłej pozycji czystego wielbiciela Pana. He's not writing this as a speculation or as some kind of hyperbola or bluff. He's writing from realized position. Nie pisze tego wszystkiego jedynie z wiedzy książkowej, czy z pewnych domniemań lub posunięć, przypuszczeń, tylko z doświadczenia. He says here in the last sentence, to achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord. So Prabhupada was doing that, therefore he was successful and he could give us the formula for success. I, tak jak pisze w ostatnim znaczeniu, aby osiągnąć ten sukces, angażuje wszelkie czyny umysłowe, cielesne i wokalne, wszystko w służbę dla Najwyższego Pana. I Śrila Prabhupada to robił, angażował wszystko co robił dla przyjemności Kryszny i osiągnął sukces i dlatego uczy nas, jak go osiągnąć. In devotional service there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadasi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, the great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. Są pewne czynności w służbie oddania, tak jak na przykład poszczenie w pewnych dniach, m.in. w 11 dniu Panowiu czy w Ekadashi, w dzień pojawienia się Pana i tak dalej, które są nazywane postanowieniami. Wszystkie te zasady i przepisy zostały ustanowione przez wielkich acharyów dla tych, którzy są prawdziwie zainteresowani osiągnięciem towarzystwa Boga w świecie transcendentalnym. Mahatmowie, czyli wielkie dusze, ściśle przestrzegają tych praw i przepisów i dlatego na pewno osiągną pożądany rezultat. As described in the second verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity,
he can live this life of devotional service, guided by an expert spiritual master, and in any position, either as a householder, or sannyasi, or brahmachari, in any position and anywhere in the world, he can perform this devotional service with the Supreme Personality of Godhead, and thus become actually Mahatma, or a great soul. Jak opisano to w drugim wersecie tego rozdziału, służba oddania nie tylko jest łatwa, ale można ją spełniać w radosnym nastroju. Nie trzeba odbywać żadnych srogich pokut, ani też czynić surowych wyrzeczeń. Bez względu na to, czy ktoś jest w małżeństwie, czy jest sanyasinem, czy brahmacharinem, każdy może, pod kierunkiem doświadczonego mistrza duchowego, uczynić swoje życie służbą oddania. Służbę oddania dla najwyższej osoby Boga można pełnić wszędzie, w jakichkolwiek warunkach i w jakiejkolwiek życiowej pozycji. W ten sposób można stać się prawdziwym mahatmą, wielką duszą. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? So tomorrow we're having a chance to observe this Ekadashi. Jutro mamy okazję, żeby przestrzegać tego Ekadashi. Please pray for me that I can do it. Proszę, pomódlcie się za mnie, żeby mi się udało. I have difficulty fast. Mam problemy, żeby pościć. Okay, Mahaprashadam ki. Śrila Prabhupada ki. Bhagavad Gita ki. Do you have a little table or something? Jakiś stoliczek?